tradingu nic nie dzieje się przypadkiem. Jeżeli większość traci, to ktoś musi być przecież po drugiej stronie tej statystyki. Za chwilę pokażę Ci, jak to tak naprawdę wygląda. W tym filmie wytłumaczę Ci, dlaczego statystyka w tradingu jest tak brutalna i kto faktycznie zarabia, kiedy większość jest na stracie. Wyjaśnię po części, czym jest prop trading, pokażę Ci mechanizmy, o których początkujący nie mają pojęcia, kto stoi po drugiej stronie Twoich transakcji, co robią profesjonalni traderzy i jak możesz przestać być częścią tej przegrywającej większości. Więc takim pierwszym zagadnieniem, jakim się zajmę, jest to w ogóle, czym jest prop trading. I żeby lepiej to zobrazować, tutaj mamy propa, czyli firmę prop tradingową i tutaj mamy tradera. Teraz docelowo, jeżeli chodzi o firmę prop tradingową, to model w takich firmach zakłada to, że prop dysponuje pieniędzmi, a trader ma umiejętności. Wcześniej, kilka lat temu, kilkanaście lat temu, prop trading też istniał, natomiast nie było challenge'y i firmy prop tradingowe, które miały pieniądze, szukały zyskownych właśnie traderów, którym mogły te pieniądze powierzyć. Teraz taki trader, w zamian za to, że otrzymywał powiedzmy na przykład $1 000 000, zarabiał sobie jakąś tam prowizję od tych zysków. Te podziały różnie wyglądały. Jakieś tam 3%, 2% od kwoty, jakieś bonusy, premie. Różne propy różnie do tego podchodziły. W jednym propie był system prowizyjny, w drugim propie była podstawa, czyli jakieś tam pieniądze plus premia za zyski i tak dalej, i tak dalej. To już zależało od firmy. Natomiast nie tak dawno temu, kilka lat temu, powstały propy, gdzie musisz wykupić challenge. Jeśli moje materiały wnoszą dla Ciebie wartość, możesz zostawić suba, lajka albo komentarz. To naprawdę pomaga w promocji tego typu treści. Czyli trader wykupuje sobie konto, powiedzmy taki challenge, za strzelmy kwotę $100. Są od razu konta fundowane, droższe, które można od razu sobie kupić z obejściem challenge'a. Nie wiem, jak to jest na Forexie, natomiast na futuresach tak to działa. No i kiedy trader zda taki challenge, czyli uda takiemu traderowi się zrobić taki target, $3000 powiedzmy, no to wtedy dostaje konto fundowane, z którego już może wypłacić. To konto fundowane nie jest to konto live, czyli to nie jest konto na prawdziwych pieniądzach. Jeżeli handlujecie, zdajecie challenge, to dalej to jest konto demo. To jest konto demo, czyli challenge i to jest konto demo. Natomiast po przejściu konta fundowanego, powiedzmy, teraz większość propów futures oferuje konta live. Czyli teraz, jeżeli wypłacicie na przykład $20,000, bo różne propy różnie mają te stawki, zazwyczaj są to takie reguły przejścia, jak na przykład 30 dni w zysku, albo wypłacona jakaś tam kwota, dlatego dałem przykład tutaj 20 000 kwoty wypłaty, tak? Czyli zrobiliście 20 000 wypłat, przechodzicie na konto live i tutaj macie już do czynienia z prawdziwymi pieniędzmi. Na tym koncie dla przykładu dostajecie $2,500 i to jest już prawdziwa kasa. Tak jak mówiłem, w tym przypadku jest konto demo, w tym przypadku jest konto demo, ale tutaj już są prawdziwe pieniądze i na tym opiera się ogólnie model propów z challenge'em. Jeżeli chodzi o propa jakby takiego standardowego, gdzie musisz iść do biura, do trade roomu, tam tradujesz kapitałem, dostajesz z tego jakąś prowizję, wypłatę i tak dalej. Tutaj tego nie ma. Tutaj po prostu dostajesz konto demo, za które musisz zapłacić, wykazać się umiejętnościami i wtedy, jeżeli masz te umiejętności, to możesz cokolwiek wypłacić. Natomiast to nie jest tak, jak większość myśli, że robicie challenge, zdajecie challenge i dostajecie prawdziwe pieniądze. To nie na tym polega i te propy, aktualne propy, o których mówię, czyli te z challenge'em, działają całkiem w innym modelu finansowym. No i teraz trzeba było sobie zadać pytanie, czy to w ogóle się opłaca. Jeżeli macie koszt challenge'u $100, a faktycznie możecie uzyskać wasz stop loss, na przykładu $2,500, ponieważ jeżeli dostajecie za taki challenge po zdaniu challenge'u konta o wartości 50 na przykład $1000, pamiętajcie, że te 50 000 to nie jest wasz depozyt, ani żadne wasze konto, tylko waszym depozytem jest to, ile możecie stracić, czyli w tym przypadku $2,500. Dlatego jeżeli chodzi o propy, to wpędzają w takie błędne myślenie, że wy po zdaniu challenge dostajecie konto $50 000. Natomiast to są tylko cyferki. Natomiast faktycznie dostajecie $2,500 po zdanym challenge'u na koncie fundowanym. A więc teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto kupić taki challenge za $100 i ewentualnie dostać możliwość przejścia na kapitał $2,500,
nawet jak jest to konto demo, z tego konta demo już da się wypłacić kasę. A więc myślę, że każdy powinien postawić sobie pytanie, czy warto taki challenge kupić, zdać, dostać konto fundowane i wypłacić pieniądze. Czy to się opłaca? Moim zdaniem się opłaca, ponieważ za $100 dostajecie $2,500. Pamiętajcie, nawet jak jest to konto demo, to po zdanym challenge'u te emocje się pojawiają, jeżeli chodzi o konto fundowane. Nawet jak wy macie z tyłu głowy, że to jest konto demo, ale samo to, że możecie wypłacić z takiego konta pieniądze, już tworzy emocje. Sam challenge, który trzeba zdać, już tworzy emocje, więc tego jestem pewien, że konto challenge'owe nawet jest pod względem nauki dużo lepsze niż konto demo, które nic nie znaczy. Tak naprawdę są to cyferki, jakby nie płacicie za to, dostajecie cyferki i na tym operujecie. Oczywiście konto demo jest fajne, żeby zaznajomić się z platformą, zaznajomić się z setupami, z jakąś swoją strategią. Natomiast jeżeli już chcecie dążyć do tego, żeby stać się traderem, to moim zdaniem macie idealne teraz warunki do tego, żeby właśnie przy pomocy propów skorzystać z tej okazji, zakupić konto i uczyć się w ten sposób. Ja zaczynając dawno temu, kilkanaście lat temu, nie miałem takiej propozycji od nikogo. Nikt mi nie chciał dać pieniędzy, musiałem ryzykować własny kapitał i na własnym kapitale uczyć się własnych emocji. Więc teraz docelowo macie naprawdę idealne warunki, żeby się uczyć tradingu. I moim zdaniem nieskorzystanie z tej opcji jest głupotą. Ryzykowanie swoich pieniędzy, bo sensowny depozyt, myślę, że nawet na Forex to jest $1000-2000, żeby się uczyć. Oczywiście nie jeden powie, a ja zacząłem z $50, no i co, ile ulepiłeś z tego $50? Tak? Zarabiasz rok, 2, 3, pokaż wyniki, tak? Natomiast jeżeli chodzi o taką naukę, o której ja mówię, no to trzeba przynajmniej te $1000-2000 wpłacić i ryzykować własnym kapitałem. Natomiast tutaj macie fajną opcję za te $100. Jest też druga opcja. Dla przykładu również tutaj kwotę podałem taką przykładową $350 i tutaj omijacie ten proces challenge'u. Od razu wskakujecie na konto fundowane, z którego można wypłacić pieniądze. Jeżeli już wiesz coś o rynku, to trzeba sobie przekalkulować, czy ta opcja nie jest gorsza od tej opcji. Jeżeli po prostu już masz jakieś umiejętności, najlepiej jak już zarabiasz, to ja polecam to konto. Czyli od razu fundowane, nie bawisz się w challenge. Natomiast jeżeli się uczysz dopiero, jeżeli nie masz wyników żadnych, to bez sensu jest kupować to konto, bo na pewno je przepalisz. Czyli jeżeli masz umiejętności, kupujesz konto od razu fundowane. Jeżeli nie masz tych umiejętności, uczysz się dopiero, to najlepiej jest konto z challenge'em. I oczywiście są konta za $50 challenge'owe, są konta za 60, za 70, za 90, zależy od firmy, zależy od warunków, jakie trzeba spełnić i tak dalej. Zapraszam do moich materiałów na YouTubie. Tam jest fajne omówienie jednego z propów FundingTix. Możecie się zaznajomić z nim i skorzystać z którejś opcji. Więc moim zdaniem dużo zmniejsza, takie podejście prop tradingowe dużo zmniejsza wasze ryzyko. Ryzyko waszej utraty kapitału daje dużo plusów, jeżeli chodzi o naukę. Także naprawdę jest to fajna opcja i myślę, że każdy powinien to rozważyć. A wiem, że jest dużo traderów, którzy uczą się albo kręcą wokół zera i korzystają właśnie z własnego kapitału. Co jest bez sensu moim zdaniem, tracić i ryzykować własny kapitał, gdzie można się zmierzyć właśnie z takim challenge'em za kwotę adekwatnie kilka razy albo kilkanaście razy mniejszą. Dobrym rozwiązaniem będzie sytuacja, kiedy macie na przykład $500 na depozyt. W takim wypadku możecie kupować sobie konta, przeznaczyć tą po prostu kwotę na wykup takich kont challenge'owych, gdzie możecie właśnie wykorzystywać je dobrze do nauki. I teraz kupujecie sobie jedno konto, przypuśćmy, niech to będzie $70 i dajmy na to, że Wam się to nie udało, przepalacie konto, zlikwidowaliście konto. Macie $70. Kręcicie wokół zera, ale finalnie przepalacie konto. Kolejny challenge, $70, kolejny przepalacie, tak? Może być sytuacja, nie mówię, że tak będzie, natomiast bo trading jest bardzo, ale to bardzo trudny, ale może być taka sytuacja, że kolejny Wam challenge wychodzi, dajecie konto fundowane i tutaj macie $2000, $2500, przypuśćmy. I czy Wam się uda z tego wypłacić, czy nie, nie mam pojęcia. Natomiast może być sytuacja, że Wam się uda z tego zapłacić. Ale czy to jest lepsze rozwiązanie niż wpłacanie kwoty na depozyt $500 i wtedy lepienie na własnym koncie? Moim zdaniem dużo lepsza. Ponieważ po pierwsze rozciągacie ten kapitał na dużo dłuższy okres, ponieważ zanim uwalicie jedno konto, drugie, trzecie i tak dalej, to może Wam rozciągnąć nawet te $500 do pół roku nauki w propie.
Natomiast obstawiam, że jeżeli byście wpłacili te $500 na własny depozyt, to nie byłoby tego depozytu w ciągu tygodnia albo i krócej. Na pewno o tym dobrze wiedzą traderzy, którzy już mają do czynienia z rynkiem jakiś czas. Więc jeżeli są takie możliwości na rynku, to podejrzewam, że każdy powinien z tego skorzystać, jeżeli jest na poważnie zainteresowany tradingiem i nie chce przepalać własnych pieniędzy przez głupotę, powiedzmy. Jeżeli chodzi o zagrożenia, jakie widzę w propie, to jedynym takim zagrożeniem jest to, że firma przestanie być wypłacalna. Oczywiście jest mało takich przypadków, natomiast ja na pewno znam jeden, gdzie właśnie firma się zawinęła, nie wypłaciła środków traderom, no i teraz są różne procesy sądowe. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest to, żeby weryfikować takie propy. Jeżeli nie umiecie tego robić, no to właśnie od tego jestem ja, żeby zweryfikować takie propy, wypłacalność firmy przede wszystkim, jak szybko działa support, jak szybko zostają środki wypłacone, bo na te środki najpierw, żeby to wypłacić, to trzeba na to zarobić, tak? Ja po prostu zarabiam, weryfikuję, czy wypłaty idą, jak szybko idą i tak dalej. Na szczęście takich przypadków nie ma dużo, więc tutaj jest duże bezpieczeństwo, że to będzie wypłacalne, bo propy działają na zasadzie troszkę brokera. Moim zdaniem w propach 90% na bank ludzi traci, nie? Więc jeżeli 90% ludzi w propach traci, no to adekwatnie 10% zyskuje. A więc firma prop finansuje wypłaty z wpłat, czyli te 10%, maksymalnie 10% uważam, traderów zbiera pieniądze, które dostarczają traderzy, którzy nie mają pojęcia o tradingu i uprawiają tak zwany hazard. Jeżeli do tej pory myślałeś, że biuro prop tradingowe oferuje swoje pieniądze traderom, akurat jeżeli chodzi o te biura challenge'owe, które są z challenge'em, jest ich mnóstwo, to jesteś w błędzie. Jedynie biura prop tradingowe stacjonarne, starego modelu oferują własne środki. Natomiast też challenge'em zapomnijcie, że tutaj oferują swoje pieniądze komukolwiek. Jest to wszystko finalizowane z wpłat użytkowników. Ale nie ma się co martwić, ponieważ brokerzy forexowi działają na takiej samej zasadzie. W brokerze forexowym nie ma jakby obrotu, czyli tutaj jest zamknięte środowisko, te zlecenia nie lądują na giełdzie, tylko po prostu jakby wewnątrz tego brokera. Więc docelowo to jest ten sam model, propy to jest ten sam model, co Forex. Natomiast w przypadku futuresów jest różnica taka, że te wasze zlecenia faktycznie lądują na giełdzie. Więc docelowo broker na futures zarabia wyłącznie z prowizji za wystawienie kontraktu, czyli za waszą pozycję, bo broker jest takim pośrednikiem między nami a giełdą CME. Dlatego propy to jest nic nowego jak jakby taki broker, więc to jest też takie jakby zamknięte środowisko, w którym się wszystko mieli i część osób tylko zarabia. Jeżeli chodzi o brokera Forex, nie chciałbym się teraz wypowiadać, bo jest to materiał dotyczący czegoś innego, natomiast na pewno poruszę ten temat w innym nagraniu, ponieważ jest dużo takich kontrowersji, powiedzmy, i często traderzy nie wiedzą właśnie, czym się różni Forex od futuresów. Dlatego będę chciał to poruszyć też w kolejnych materiałach, żebyście mieli lepszy ogląd na tą sytuację i na pewno ten materiał zmieni Wam trochę podejście. Dlatego w kolejnych materiałach poruszę taką kwestię, na przykład jak moje strategie, które wymyśliłem na poczet właśnie propów, jak szybko wypłacić pieniądze i jak nie dać się po prostu ograć takiemu propowi. Czyli jak wydoić propa, a nie prop nas. I na koniec pamiętajcie, że jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału, możecie zostawić subskrypcję, like albo komentarz. Wszystko co tu robię jest w pełni darmowe, nie sprzedaję żadnych kursów płatnych ani dostępów. A jeśli ktoś z Was zarejestruje się z mojego linka do którejś z prop firm, to dorzuca cegiełkę do puli, z której później losuję dla Was darmowe konta. Szczegóły i linki macie w opisie oraz na Discordzie.